Zachęcam do lektury mojego najnowszego tekstu na stronie Strategy and Future. Link do artykułu znajdziecie Państwo w opisie filmu. Dzień dobry, witam Jacek Bartosiak, Strategy and Future. Ze mną zespół. Albert Świdziński, coraz chudszy, przynajmniej tak mi się wydaje. Dzień dobry. Marek Stefan, nie wiem jak mam skomentować, ale coraz bardziej zaczytany. Teraz właśnie opowiadał nam na Ofie o De Gaulle'u. Marek Budzisz, który jest bardzo daleko w ważnych sprawach, bardzo, bardzo daleko w ważnych sprawach, więc ma zatroskaną minę. Ja nazywam się Jacek Bartosiak i dzisiaj cotygodniowy program zespołu Strategy and Future. I od razu powiem, tak, mój dosyć wesoły nastrój absolutnie nie odzwierciedla mojego przekonania na temat tego, gdzie w ogóle jesteśmy geopolitycznie i co się dzieje. A wydarzeń jest tak dużo, że miałem problemy ze sformułowaniem wobec tutaj kolegów, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, bo jest tak dużo tematów. Począwszy od tego dealu pakistańsko-saudyjskiego, o którym jeszcze niewiele wiadomo, ale coś już wiadomo, przez ruchy Białorusi, ultimata, jak to powiedział Marek Budzisz na Ofie wobec Polski, przez spotkanie ministra Sikorskiego z chińskim ministrem, przez różnego rodzaju wypowiedzi Trumpa, wojaże Trumpa, wypowiedzi Borysa Johnsona, kwestia artykułu 5, wielkiego poruszenia w segmencie B w Polsce, ćwiczeń jak Zapad, kolejne uderzenia na rafinerię w Rosji, wizyty wreszcie naszych oficjeli w Kijowie, począwszy od ministra Sikorskiego i ambasadora Łukaszewicza, bo chyba też można powiedzieć, że wreszcie odwiedził Kijów nasz ambasador, który jest w Kijowie, czy osoba pełniąca funkcję, tak, ambasadora, bo to formalnie chyba tak jest. I też minister obrony narodowej, zdaje się, RP jest w Kijowie, więc bardzo dużo się dzieje. I teraz tak, od czego zaczynamy i kto Ja pierwszy? może powiem tylko, wybacz, Chciałem że powiedzieć, że wchodzę ci w kto słowo. pierwszy, chciałem powiedzieć, kto pierwszy się dorwie do mikrofonu, ustali pierwszy temat i Albert mi przerwał. Proszę Nie, bardzo. nie, ja również tylko w ramach wstępu powiem, że nie wiem, czy pamiętasz, jak zakładaliśmy Strategy and Future, w Warszawie się spotkaliśmy w kawiarni i mówiliśmy, że raczej ruchu w interesie nie zabraknie nam. To było w 2019 roku. A tekst otwierający mówił o tym, że zapewnimy naszym subskrybentom miejsce w pierwszym rzędzie do obserwowania tych zmian, które się dzieją. I dowieźliśmy obietnicę i mam nadzieję opis. A teraz ja już nie mogę już więcej nie Też mówić. dodam od siebie znowu, jako człowieka, który najwięcej twarzy pokazywał w tych latach chyba, że nie tylko dotrzymaliśmy słowa, ale dotrzymaliśmy również, że będziecie rzeczywiście w pierwszym rzędzie i będziecie awansem rozumieli zachodzące zjawiska. Wydaje mi się, że w większości, znaczącej większości tak się stało i ukształtowaliśmy też kierunki debaty w Polsce. Jesteśmy z tego bardzo dumni jako zespół. Panowie są znacznie skromniejsi ode mnie, więc nie będę o tym mówić, mi przypadła ta rola. I to znów jest dzięki Wam, dzięki naszym słuchaczom no i cóż, i dzisiejszy program też Na jest. niego tylko w odniesieniu do pisał, że... Albert chyba włączył coś sobie na YouTubie, Proszę niechcący. bardzo, jestem zbiutowany. Proszę mnie nie oskarżać o te rzeczy. To nie byłem ja. Rozumiem. No dobrze. Kto pierwszy zaczyna? Marek Budzisz, chciałeś powiedzieć o Białorusi na Ofie i postanowiłem dopiero rozpocząć nagrania wtedy. Proszę bardzo. No, zakończyły się formalnie ćwiczenia Zapad. To jest oczywiście pewien powód do pewnie, myślę sobie, zadowolenia, ale tu bym nie wyciągał z tego wniosku, iż nie będą, że tak powiem, dalsze działania podejmowane, bo mamy do czynienia z oficjalnym sformułowaniem pod adresem Polski przez białoruski MSZ, ale też i przez rosyjskie MSZ, czegoś, co można traktować w kategoriach ultimatum. Tam jest mowa o żądaniu otwarcia granicy lądowej, chodzi o przejścia kolejowe, oskarżenie Polski o próbę realizacji polityki agresywnej i w gruncie rzeczy, jak mówił minister spraw zagranicznych Białorusi, realizacji imperialnych ambicji. Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u, też w taki typowy dość, ale jednocześnie twardy sposób wezwała władze Polski do zastanowienia
gdzie prowadzi tego rodzaju polityka, której przejawem jest zamknięcie granicy lądowej. Jeszcze w tym oświadczeniu białoruskiego MSZ-u pojawił się termin 10-dniowy. Otóż w ciągu 10 dni mamy otworzyć granicę. To oczywiście można traktować w kategoriach pewnego takiego propagandowego działania, tylko zwróćmy uwagę, w jak niedogodnej sytuacji znalazło się państwo polskie. Otóż teraz albo otworzymy tę granicę, co przez niektórych będzie odczytane jako poddanie się presji, albo przeciwnie, nie otworzymy tej granicy lądowej, co z kolei będzie służyło takiej narracji rosyjsko-białoruskiej, która jest dość czytelna. Po pierwsze, mającej na celu pogłębienie ewentualnych podziałów w Pakcie Północnoatlantyckim, ale po drugie też pokazanie państw wschodniej flanki i to ciekawe, co ciekawe, tych kluczowych państw wschodniej flanki jako państwa nieodpowiedzialne, groźne i agresywne. Kilka dni temu Dmitrij Miedwiediew napisał taki długi artykuł na temat Finlandii. Tam oskarżył Finlandię o wszystkie zbrodnie, jakie mogą być. Ludobójstwo, propagowanie faszyzmu, przygotowania do wojny z Rosją, etc. Nie przywiązywałbym wielkiej wagi do tych historycznych wątków, natomiast ten artykuł kończy się niedwuznacznymi groźbami pod adresem Finlandii. Otóż Miedwiediew napisał, że no jeżeli elity fińskie prą do wojny z Rosją, to muszą mieć świadomość, że ta wojna z Rosją zakończy się krachem państwowości Finlandii i to już na zawsze. Pod adresem Polski Miedwiediew też formułował jeszcze w zeszłym roku podobnego rodzaju pogróżki. Można to lekceważyć, ale wydaje mi się, że przebieg ćwiczeń zapadł, a w szczególności fakt, że na tych ćwiczeniach pojawili się amerykańscy obserwatorzy wojskowi, obok tureckich i obok węgierskich. I to był krok przygotowany i odpowiednio wcześniej uzgodniony, o czym świadczy między innymi fakt, że amerykańskiego attaché wojskowego witał minister obrony Białorusi, w związku z tym tu nie ma przypadków. To wszystko razem wzięte może tu niestety pokazać, że mamy do czynienia z pewnym podziałem w obrębie NATO. Polityka amerykańska przybiera inny nieco kierunek niż polityka Warszawy. Ja na razie nie oceniam, która polityka jest lepsza, opisuję tylko sytuację. Stanowisko Heckseta i Trumpa wobec tych konsultacji w trybie artykułu 4 było dość wyraźnie dystansujące się od takiego, bym powiedział, wzmożenia po polskiej stronie. No i na to się jeszcze nakłada ewidentne zaniepokojenie Pekinu, zaniepokojenie faktem zablokowania tego przejścia kolejowego przez Polskę. Tu może się niestety okazać, że na skutek całej sekwencji błędów politycznych, głównie naszego MSZ-u, Polska zacznie być przymuszana do otwarcia granicy kolejowej z Białorusią nie tylko przez ultimata rosyjsko-białoruskie, ale również przez presję ze strony naszych sojuszników, czy to amerykańskich, czy europejskich, którzy chcą otrzymywać te towary chińskie. To oczywiście nie musi być jakiś przełom, no ale to niestety jest element budowania takiego wizerunku państwa polskiego jako państwa, które jest kierowane przez niedojrzałą i nieodpowiedzialną w gruncie rzeczy elitę władzy, taką, która może swoimi nieprzemyślanymi działaniami albo pochopnymi działaniami zaostrzyć czy zaognić sytuację. To generalnie rzecz biorąc, moim zdaniem, nie jest dobra tendencja z punktu widzenia tego rodzaju wizerunek, oczywiście z punktu widzenia interesów Polski. No i tu znaleźliśmy się w sytuacji, w której w gruncie rzeczy, moim zdaniem, nie mamy dobrego wyjścia. To jest coś bardzo niepokojącego. Tu trzeba o tym zacząć mówić, bo ta polityka na kierunku białoruskim to jest niestety osobny rozdział. Wmanewrowaliśmy się sami w sytuację, z której trudno będzie z sukcesem wyjść. To ja może uzupełnię to, co Marek Starszy powiedział. Mianowicie warto pamiętać, no Marek. tak, wiesz, biorąc pod uwagę, że Marek Budzisz na drugie ma Stefan, to w ogóle, wiesz, to w ogóle nie ułatwia niczego.
To taka ciekawostka. To uzupełniając, warto dodać, że mieliśmy również wizytę w Mińsku całkiem niedawno przedstawiciela administracji Trumpa. Z tą wizytą związane były również kolejne zwolnienia więźniów politycznych. Natomiast to jest również element, który stanowi tutaj ważny kontekst dla tego, co się dzieje. Białoruś zresztą, pisała o tym amerykańska prasa parę tygodni temu. Duże tytuły, już teraz nie pamiętam, czy Washington Post, czy New York Times. Łukaszenka pełni rolę, czy próbuje zająć taką rolę kogoś, kto tłumaczy Amerykanom, w jaki sposób rozmawiać z Putinem. I próbuje w związku z tym na tym budować swoją pozycję również wobec Waszyngtonu. No i ta kolejna wizyta, zresztą przy okazji właśnie tego wydarzenia został przekazany list Donalda Trumpa do Łukaszenki. Więc mieliśmy kilka takich gestów, które strona amerykańska wykonała wobec strony białoruskiej, świadczących o tym, że faktycznie ta pozycja Białorusi może tutaj być całkiem istotna, tak, w tych relacjach między Waszyngtonem a Moskwą. Inne ważne wydarzenie to jest oczywiście wizyta ministra spraw zagranicznych Chin w Warszawie i spotkanie z ministrem Sikorskim. Minister Sikorski zresztą w wywiadzie po tych rozmowach stwierdził, że to zamknięcie granicy początkowo czasowe, związane z ćwiczeniami Zapad, ale teraz już przedłużone, no ono ma związek, czy wpisuje się w pewien sposób działania, tak jak to określił minister Sikorski, polskiej dyplomacji, który już w przeszłości miał przynieść korzyści. Mianowicie warto przypomnieć sobie, że rok temu Andrzej Duda odbył podróż do Pekinu i wówczas Bloomberg o tym informował, że Andrzej Duda miał poruszyć kwestię tych nielegalnych przekroczeń granicy i zaangażowania strony białoruskiej w używanie migracji do destabilizowania sytuacji i relacji z Polską. I wówczas po tej wizycie, tak twierdzi Bloomberg, strona polska nakłoniła Chiny, czy też przekonała Chiny do tego, żeby Pekin wywarł pewien nacisk na Mińsk, i w związku z czym ta presja migracyjna się wówczas zmniejszyła. Teraz minister Sikorski w zasadzie nawiązał do tych wydarzeń, twierdząc, że skoro wówczas odniosło to sukces, no to teraz również, tak się wydaje, polska strona liczy na to, że uda się poprzez Chiny wywrzeć nacisk na stronę białoruską, by ta również zmniejszyła tą presję migracyjną albo zmniejszyła swoje wrogie zachowanie, tak, wobec Polski. Takie przynajmniej są wprost formułowane przez stronę polską oczekiwania. Co do reakcji strony europejskiej, naszych zachodnich partnerów z Europy, to też warto zwrócić na kontekst tych wydarzeń. Mianowicie mamy ultimatum, skoro już o ultimatach mowa, mamy ultimatum Trumpa de facto wobec Europy, jeśli chodzi o zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w sankcje. Bo Donald Trump skierował otwarty list do przywódców europejskich, powiedział, że Stany Zjednoczone przyłączą się do sankcji, jeżeli Europejczycy zrobią pierwszy krok, czyli po pierwsze przestaną kupować rosyjskie węglowodory, w tym przede wszystkim ropę, a także nałożą cła w wysokości od 50 do 100% na Chiny. No i tu rozpoczęła się cała dyskusja, ponieważ takie sformułowanie tych żądań jest żądaniem od Europy popełnienia samobójstwa gospodarczego. Natomiast, no właśnie, te działania Polski również wpisują się tutaj w to trudne położenie, tak, w którym się znalazła Unia Europejska między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, miażdżona z obu stron. Biorąc pod uwagę to, że wciąż import z Chin stanowi 21% całości importu Unii Europejskiej. Z drugiej strony też te poważne powiązania gospodarcze i bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi, to sprawia, że Unia Europejska jest jako całość w bardzo złej pozycji, a Chiny zresztą dodatkowo jeszcze udowodniły, że nie będą wahać się przed używaniem narzędzi geoekonomicznych do wywierania presji.
I tutaj mamy również informacje z ostatnich dni, że znowu Chiny opóźniają wydawanie licencji na eksport do Unii Europejskiej metali ziem rzadkich, co już wywołuje niepokój w europejskich sektorach przemysłowych, które już zapowiadają zwolnienia, bankructwa i tak dalej. Same Niemcy sprowadzają 70% metali ziem rzadkich z Chin, więc to pokazuje skalę tych powiązań. Jeśli mogę, tylko dwa zdania takie na bieżąco komentujące. No cóż, od kwietnia mamy niesamowity świat. Ultimatów, jak nie wobec Indii, to wobec Unii Europejskiej, prawda? Jak nie wobec Rosji, to wobec innych krajów na Bliskim Wschodzie. Ultimata, groźby, sankcje, blokady. No, my też zastosowaliśmy realną blokadę, dlatego że rozumiem, że zablokowanie ruchu kolejowego przez Białoruś znacząco komplikuje handel eurazjatycki i dostawy i rosyjskie działania. Zastanawiam się, jakie są statystyki. Czy aż tak znacząco to nie? No Bardzo, to tak, jest niecałe 4% handlu między Chinami a Unią no, Europejską. ciekawe jestem, 3,7 jeśli się nie mylę. jak To Rosja, są dane za poprzedni rok. jak Rosjan i Białorusinów to boli, nie mam takich danych. Przypomnę tylko historycznie, o czym Polacy nie pamiętają, i to nie mówię na zasadzie krytyki. Bo w następnym pytaniu będę chciał zapytać, co polski rząd powinien z tym zrobić. Czy ta linia jest dobra, czy niedobra, co powinniśmy zrobić z tymi pociągami, z tym ultimatum. Natomiast przed II wojną światową mieliśmy korytarz pomorski, prawda? Państwo polskie pobierało też opłaty i blokowało przepływ towarów i obywateli Niemiec z Prus Wschodnich do rdzennych Niemiec, prawda? I odwrotnie. I to było kością wielkiej niezgody, tak? I napięcia już nie tylko tuż w przededniu wojny, ale też wcześniej. Więc jest to bardzo silny argument, właśnie geoekonomiczny najczęściej, tak? Innymi słowy, Polska również zaczęła uważać, że nie funkcjonujemy w czasach już rules-based order, tak? To tak, żeby gdyby nam umknęło. Gdyby nam umknęło to w tej debacie publicznej, bo ja ostatnio miałem w telewizji polskiej u Sekielskiego spotkanie, gdzie później w kuluarach niektórzy uczestnicy tej debaty mnie uspokajali, spokojnie jeszcze są zasady i wcale tak nie jest źle. Więc Są zasady, tylko inne niż te, które były wcześniej. tak, więc Takie Na przykład tradycyjne. Quid pro Ale quo oni na się jeszcze przykład nie jest grane. ocknęli. Trady... Oni się jeszcze nie obudzili. Też ten musisz pamiętać, Jacek, że oceniając ten gest, musisz zwrócić uwagę, przeciwko komu jest on wymierzony. Jak sądzę, w polskiej psyche takie ciosy wolno wymierzać, ale tylko niektórym. Więc jesteśmy jeszcze parę kroków od momentu dojrzałości. Znaczy Obawiam się. komentarze na jakie ja się natknąłem, były takie, że w zasadzie to akurat zachodnie media, powołując się na anonimowych polskich dyplomatów, rozmówców tychże mediów, wskazywały, że polska strona w zasadzie uważa, że to jest dobry ruch z tym zablokowaniem właśnie i zamknięciem granicy, dlatego że to w zasadzie Amerykanom się nawet spodoba. No bo skoro Amerykanie naciskają na Unię Europejską, żeby ta ograniczyła, no w zasadzie w ogóle zerwała powiązania handlowe z Chinami, no to działanie można interpretować jako wyjście naprzeciw tym oczekiwaniom. Jesteśmy tak dobrzy, że odgadujemy życzenia Amerykanów, zanim kiedykolwiek zdążą je zwerbalizować, co jest właściwością cenną, szczególnie dla służących. To prawda. Jak sądzę, przyszła kolej, żebym ja powiedział coś mądrego. Sądzę, że najwygodniej byłoby, Jacek, gdybyś zadał mi konkretny temat. Wiesz, do wypowiedzi. no to zadam. Temat wypracowania. Jak chcesz, Mm, zadam. Ale zamknijmy jeszcze ten temat białoruski, bo to nie jest kwestia tylko ewentualnej takiego gestu, który Chińczyków mógłby poruszyć. Czy po pierwsze, myślenie analogiami nie jest uprawnione i nawet jeśli prezydentowi Dudzie w zeszłym roku udało się coś uzyskać w Pekinie, to nie sądzę, żeby dzisiaj była taka sama sytuacja. Przypominam niedawny szczyt w Pekinie, na którym Putin razem z Modim i z chińskim przywódcą no, manifestowali w gruncie rzeczy zawiązanie takiego bloku światowego południa. Zawiązanie bloku to jest oczywiście na wyrost, ale tu się nastroje trochę zmieniają. To jest pierwszy element. Drugi element, czyli to by moim zdaniem wskazywało na to, że te nadzieje na to, że Chińczycy nacisną na Białorusinów i Białorusini się w związku z tym
uspokoją, mogą się okazać zawodne. Czyli używamy narzędzia, które nie musi prowadzić do osiągnięcia deklarowanego celu. Po drugie, umożliwiamy Rosjanom, ale też i Białorusinom wprowadzenie narracji mówiącej o tym, że odblokowanie tego przejścia granicznego musi mieć wymiar humanitarny. Zwracam na to, to jest istotny element w tej wojnie narracyjnej. Humanitarny dlatego, że żywność dociera na Białoruś i do Rosji przez te granice i przez te przejścia. Po drugie wreszcie, do obwodu królewieckiego. To jest też ten element. Warto zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z polityką, która najwyraźniej nie jest konsultowana z naszymi sojusznikami. No, Bałtowie nie zamknęli swoich granic lądowych z, z, z Białorusią. No i wreszcie to jest polityka, która idzie w zupełnie innym kierunku niż polityka amerykańska ostatnich miesięcy. Ja nie twierdzę, że my zawsze musimy iść w tym samym kierunku co Amerykanie, tylko jeżeli już decydujemy się na taki kurs zaznaczania swojej odrębności, a wydaje mi się, że tu mamy z tym właśnie do czynienia, to trzeba postawić pytanie, na jakiego rodzaju wsparcie możemy liczyć ze strony naszych sojuszników europejskich. No bo tak to odczytuję, że pokażemy Amerykanom, iż możemy robić to, co chcemy, jesteśmy samodzielni, popierają nas Europejczycy. Nie mam pewności, czy rzeczywiście nas popierają. Co per saldo może się okazać, że jesteśmy sami. I dajemy w ten sposób Rosjanom i Białorusinom łatwą piłkę do prowadzenia przeciw nam rozgrywce. To jest polityka doraźna, polityka, powiedziałbym, która jest budowana moim zdaniem pod wpływem takich PR-owskich sztuczek. Musimy pokazać, że jesteśmy silni, no to zamykamy granice. To W jest ogóle to narzędzie jest, niewspółmierne. tak, a w ogóle to jest w naszym interesie, nie wiem, ekonomicznym, ktoś to W policzył, coś. naszym interesie ekonomicznym to oczywiście, że nie jest. To tutaj nie ma wątpliwości, więc Do czego to zrobiliśmy na zasadzie, do czego? a no właśnie dlaczego? No chyba dlatego, że musieliśmy pokazać, jacy silni jesteśmy, że tutaj jest zapotrzebowanie obecnego rządu, żeby po pierwsze pokazać Amerykanom, iż ta linia prezydenta Nawrockiego to nie musi być wcale linia realizowana przez państwo polskie. Czyli znowu poruszamy się w tym obszarze wewnętrznych rozgrywek, tak? Obóz prezydencki bardzo proamerykański, taki powiedziałbym bezrefleksyjnie proamerykański, obóz rządowy bardziej proeuropejski, pokazujący Amerykanom, że nas stać na inną politykę niźli prowadzi Waszyngton. Tylko, że trzeba wszystkie te kwestie przemyśleć. Też trzeba przemyśleć, czy to jest czasem narzędzie, które nie jest stosowane, no trochę bym powiedział, na wyrost. W ramach pewnych technik eskalacyjnych, jak wiemy, wykonuje się małe kroczki, a nie strzela od razu z wielkiej armaty, bo potem już nie zostanie nic do zrobienia, a my przed ćwiczeniami Zapad, o których wiadomo było, że będą miały będą miały mniejsze rozmiary niźli to pierwotnie planowano. Po deklaracjach ministra Chrenina, białoruskiego ministra obrony, który już kilka tygodni temu mówił, że nastąpi odsunięcie tych ćwiczeń od poligonów, tych blisko położonych blisko Polski. Rzeczywiście to przecież ćwiczenia były na poligonach w obwodzie witebskim i bobrójskim, czyli na wschód od Mińska. Czyli mieliśmy całą masę różnych sygnałów. Przecież to, co robią Amerykanie, też nie jest tajemnicą. No może dla polskiej ambasady w Waszyngtonie to jest tajemnicą, ale dla nikogo innego to nie jest tajemnicą. I to, że będą tam obserwatorzy, czy to z Turcji, czy z Węgier, bo pewnym zaskoczeniem byli ci obserwatorzy amerykańscy, to też myślę nie było wielką tajemnicą. W związku z tym tu jest pytanie, czy my nie zadziałaliśmy trochę, by powiedział, pod wpływem emocji i pod wpływem jakichś rachub wewnętrznych, no żeby pokazać, iż ta proamerykańska linia Nawrockiego jest linią nieskuteczną. No to wszystko razem wzięte no, budzi bardzo poważne wątpliwości. Również i z innego powodu, powiedziałbym takiego strategicznego. Moim zdaniem naszym celem jest uzyskanie takiej pozycji, że wszyscy nasi sojusznicy, zarówno amerykańscy, jak i europejscy, to nas będą pytać, jaką politykę prowadzić wobec Białorusi.
A w wyniku tych działań, które zostały podjęte w ostatnich miesiącach, znaleźliśmy się w sytuacji, kiedy nie prowadzimy żadnej polityki wobec Białorusi. Politykę prowadzą wszystkie państwa ościenne, Turcja, Węgry, czy Ameryka. Niemcy tam utrzymują dużą reprezentację dyplomatyczną i ambasadora na Białorusi swojego, a my odwróciliśmy się plecami, bo pokazujemy taką politykę, no, nawet nie wiem jak to nazwać, takiej trochę papkinady, tromtadracji. To oczywiście koresponduje z osobowością naszego ministra spraw zagranicznych, no ale to nie jest polityka poważnego państwa. Bert, wyciszony jesteś? Znaczy, życzliwa interpretacja tego zamknięcia granicy jest taka, że nieśmiało, że to, co ty powiedziałeś, że przynajmniej nieśmiało na jakimś poziomie postrzegania rzeczywistości zaczynamy szukać lewarów, czy myśleć w ogóle w taki sposób, że lewary mogą być wykorzystywane, posiadane przez Polskę. Oczywiście to, że zostały skierowane w tę stronę, a nie w inną, to pokazuje ograniczenia tego myślenia. Jest to cały czas bardzo życzliwa hipoteza. Natomiast jeżeli rzeczywiście skończyłoby się tak, że nasi sojusznicy niechętni eskalacji, um, czy niechętni zaognienia sytuacji wymusiliby na nas cofnięcie tej decyzji, to byłoby kolejne potwierdzenie no, właściwie tego, co Rosjanie nam zademonstrowali tym nalotem dronu. Po pierwsze zdolność, po drugie akceptację ryzyka eskalacji z ich strony, po trzecie brak naszych własnych zdolności do skutecznego i trwałego neutralizowania tych zagrożeń, czyli odstraszania przez odmowę i brak zdolności oraz brak akceptacji naszych sojuszników, naszych dawców bezpieczeństwa wobec wdrożenia strategii odstraszania przez ukaranie. O czym świadczą I ta, słowa Borisa Johnsona w ostatnim i ta, wywiadzie. i To może w ta 2 zdaniach to zależność, skomentuj, bo to myślę, że ciekawe. Może nie dla ta, nas, to nie są może oczywiste, to są zostawię to oczywistości wam, dla naszych. zostawię wam komentarz wobec tego, co Johnson powiedział, natomiast to po raz kolejny demonstruje, że w momencie, kiedy jesteśmy dawcami bezpieczeństwa, bezrefleksyjnie akceptującymi a, Biorcami. kluczową rolę Biorcami. państw trzecich w gwarantowaniu nam bezpieczeństwa, zarówno samodzielna eskalacja, jak i deeskalacja wykraczają poza nasze możliwości. Mm. Bardzo ciekawie bym dodał jeszcze dwie rzeczy. W kontekście tego, co powiedziałeś, w kontekście tego, co mówił Borys Johnson, znany jastrząb, który był też oskarżony o to, że on doprowadził do dalszego trwania wojny na Ukrainie wiosną 22 roku, zapewniając, prawda, ultraplures, zapewniając Ukraińców, że dadzą radę i będziemy z wami, tak? Mówiąc ogólnie. I on zapowiedział, że oczywiście musiałaby być jakaś rzeźnia ludzka, żeby tutaj na to się ruszyło, na pomoc nam, a nie jakieś drony. No bo trzeba mieć proporcjonalność i tak dalej, i tak dalej. To mówił Jastrząb. Oczywiście, dlaczego o tym mówię? Bo ostatnio przyszedł mi taki pomysł, w sumie wam nie mówiłem o tym, powiedziałem to chyba w wywiadach wczoraj, dzisiaj, że zobaczcie, gdybyśmy mieli współpracę z Ukrainą i produkowali u siebie na potrzeby swojego wojska drony dalekiego zasięgu ukraińskie, pociski manewrujące i balistyczne, to dużo łatwiej byłoby nam prowadzić i wobec Zachodu wojnę percepcyjną, czy wobec działania percepcyjne, jak i wobec Rosji wojnę hybrydową, bo pod fałszywą flagą ukraińską, która i tak jest w wojnie, moglibyśmy wykonywać uderzenia na Królewiec, odpowiadając w ten sposób i są to rakiety ukraińskie, tak? Które nie wiadomo skąd przyleciały de facto, nie? I drony ukraińskie, które nie wiadomo skąd, a przecież są w wojnie, i tak dalej, i tak dalej. I eskalować, i mieszać, i powodować też napięcie w państwach Zachodu, które bez nas nie mogłyby rozstrzygać pewnych spraw, nie? I to jest moim zdaniem pewien potężny argument. Jestem ciekawy, co o tym Wiesz, sądzisz. potężnym argumentem w przypadku strategii długiej ręki, którą mówisz, jest to, że to grozi bezpośrednio wciągnięciem w wojnę naszych sojuszników, którzy wcale tego nie chcą, tak? Albo upadkiem wiarygodności. I to też jest karta, którą można grać. A jeżeli jest się gotowym suwerennie prowadzić politykę. I w tym sensie to, o czym mówiłeś, byłoby jasne, strategią przydatną, ale po raz kolejny nie jesteśmy na tym etapie, jak sądzę. Mhm. No dobrze. Tu na jedną rzecz jednak chciałbym zwrócić uwagę. No, nawet na tym poziomie dyplomatycznym, jeśli porównujemy się do Ukrainy, to Ukraina
utrzymuje relacje z Białorusią na szczeblu ambasad, a my obniżyliśmy rangę naszej tam reprezentacji. W związku z tym, mimo że Ukraina formalnie traktuje Białoruś jako agresora, państwo, które udostępniło własne terytorium dla napaści na Ukrainę. To jedne drugiemu nie przeszkadza. Czy chęć uprawiania własnej polityki musi zawsze oznaczać budowę narzędzi, dzięki którym jesteśmy w stanie tę politykę uprawiać. Jeżeli tych narzędzi się nie ma, a z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku Polski, to też nie ma mowy o żadnej polityce. Znaczy, to wtedy się pojawia polityka gestów. A gesty, żeby były w ogóle zauważone we współczesnym świecie, muszą być gestami, no właśnie takimi twardymi, bardzo wyrazistymi. Tutaj nie ma miejsca na drobne kroki, które prawidłowo odczyta druga strona. Dlatego, że nie uprawiamy polityki realnej, ale politykę gestów, no dlatego zamknęliśmy wszystkie przejścia graniczne z Białorusią, bo po prostu i zwyczajnie inne gesty by nie zostały odczytane. Czyli teatr zastępuje realną politykę. I to jest przypadłość państwa polskiego. I potem się dziwimy, że nasi sojusznicy nie traktują nas poważnie, no ale oni traktują nas tak, jak my sami na to zasługujemy. Aktorów w jakimś marnym przedstawieniu, a nie poważne państwo, które skutecznie buduje narzędzia oddziaływania i realizuje swoje własne cele. No Zamykamy. tak się dzieje w momencie, kiedy na dyplomację patrzy się wręcz przez pryzmat czy w kategoriach teologicznych, to znaczy konfrontacji dobra ze złem. Jeżeli tak się na to patrzy, to w zasadzie dyplomacja jest zbędna, bo ze złem absolutnym tym bardziej w ogóle się nie rozmawia. Zło absolutne się wypala żelazem, walczy się z nim. W związku z tym to, co się dzieje teraz na naszych oczach, to znaczy tu rozmowy Indie demonstrujące, że mogą rozmawiać z Chinami, że mają pole manewru, Trump rozmawiający z Putinem i tak dalej, no to są rzeczy, które nie pasują, tak, do takiej wizji właśnie rzeczywistości. Zresztą Kissinger, którego książkę teraz czytam, Przywództwo, rozróżniał dwa takie dość wpływowe stanowiska, jeśli chodzi o podejście do dyplomacji. Jedno to jest właśnie to teologiczne, które sprawia, że dyplomacja jest wręcz niemożliwa, no, czyli właśnie taka manichejska wizja rzeczywistości, dobro versus zło. I drugie to jest podejście takie, można powiedzieć, nadmiernego psychologizowania. To znaczy, że rozmowy mają służyć samym rozmowom. Sam fakt, że rozmawiamy, ma sprawiać, że obniżamy próg możliwego konfliktu. Nie jest ważny wynik, nie jest ważne nawet to, dokąd zmierzamy. Tu jest istotne, żeby rozmawiać. Znaczy dialog jako, jako cel sam w sobie. No i właśnie Kissinger zwraca uwagę, że to są dwa podejścia, które no niestety, ale tutaj przywódcy często popadają, tak? Czy wpadają w obie te pułapki. Nasze elity, jak się wydaje, wpadają w tę pierwszą. Zamykamy, kochani, temat Białorusi, blokady granicy i tak dalej. I chciałbym porozmawiać o kwestii wizyty prezydenta Nawrockiego w Paryżu i sugerowanej, no w całej tej kwestii nuclear sharing, energetyki atomowej i tego, co się komentuje jako otwarcie dyskusji o francuskim nuclear sharing dla Polski. Albert skomentował to na Twitterze, widziałem, więc Albert, jakbyś zaczął, dobrze? Ten temat jest otwarty od dawna, czy ten temat w naszym wyobrażeniu jest otwarty od dawna. A, Żadna z dotychczasowych wypowiedzi przedstawicieli francuskiego establishmentu nie pozwala sądzić, że są oni gotowi na zdublowanie programu natowskiego Nuclear Sharing, który sam w sobie jest obciążony, obarczony problemem braku wiarygodności. Ani doktryna francuska, ani francuskie zdolności, ani co najważniejsze, ocena ryzyka do korzyści związana z udzielaniem rozszerzonego odstraszania nuklearnego nie wskazują na to, żeby Francuzi byli na to gotowi.
Nic w traktacie z No-See nie wskazuje na to, żeby byli na to gotowi. Nic się zasadniczo nie zmieniło od e, poprzednich awansów czynionych przez Polskę wobec Francji. Prezydent Nawrocki mówił również o dołączeniu do nuclear sharing, co po raz kolejny pokazuje, jak wielką krzywdę polskiej debacie publicznej wyrządziło utrzymywanie tabu oraz płytkość analityczna. Brak zainteresowania polskich ośrodków analitycznych i polityków literaturą przedmiotu i obserwacją tego, jak faktycznie wykuwały się aranżacje NATO i nuclear sharing, czym one są, a czym nie są. Wreszcie prezydent Nawrocki mówił o tym, że moglibyśmy, sugerował po raz kolejny, to już kolejny polski polityk po Donaldzie Tusku, um, wydający takie pomruki dotyczące zdobycia suwerennego narzędzia odstraszania nuklearnego, czyli własnej broni jądrowej, mówiąc krótko. I po raz kolejny sądzę, że to jest krzyk pierwotnego realizmu ze strony i jego, i Donalda Tuska, i wcześniej Jarosława Kaczyńskiego, i premiera Morawieckiego, i prezydenta Dudy i tak dalej. Natomiast poza tym pierwotnym krzykiem realizmu, takim nieśmiałym, nie stoi za tym żadne głębsze zrozumienie rzeczywistości. Um, chociażby tego, że próba zdobycia broni jądrowej, pozostając w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego wraz z formalnymi gwarancjami bezpieczeństwa, skończyłaby się tym, czym skończyła się dla Niemiec zachodnich, czyli wymuszeniem przez Stany Zjednoczone zerwania tych prac pod groźbą porzucenia. Więc Ale zasadniczo nihil nowi. Albercie, jeśli mogę. Znaczy w ogóle tych deklaracji nie traktuję w kategoriach jakiegoś zewu realizmu. Bo gdyby tak było, to nasi politycy obydwu walczących i zwalczających się stron powinni zacząć od takich dość elementarnych działań. No na przykład na rzecz pozyskania systemów przenoszenia Środków zdolnych do przenoszenia. atakowania celów w Rosji i niezbędnych również dla tak zwanego miksu jądrowo-konwencjonalnego, który jest elementem odstraszania. A tego się po prostu nie robi. My pod tym względem jesteśmy nawet zapóźnieni, i to znacznie, w porównaniu z Ukrainą. To jest jakby pierwszy element. Pan prezydent Nawrocki, nie mówię już o obozie rządzącym, bo on jest niezdolny do takich działań. Jeśli chciał sprawdzić nastawienie naszych sojuszników w sprawie nuclear sharing, no to powinien zacząć od zmuszenia albo spowodowania czy sprowokowania Niemców do rewizji swojego stanowiska w sprawie wypowiedzenia aktu stanowiącego Rosja NATO. Możemy się pocieszać, że Amerykanie być może tego nie chcą, a w związku z tym po co się trudzić, ażeby Niemcy zmienili swoją postawę w tym zakresie, ale byłoby to moim zdaniem pierwszym krokiem. Nie podejmują nasi politycy żadnych realnych działań, ażeby doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa w tym segmencie Polski, czy wejścia nas czy do nuclear sharing, czy do jakiejkolwiek innej formuły. Nie podejmują moim zdaniem tych działań. Więc wszystkie te wypowiedzi traktuję jako wypowiedzi pod publiczkę. Wypowiedzi, które mają w gruncie rzeczy na celu i to bardzo niewielkim nakładem i uspokoić Polaków i przekonać ich, że rządzą nimi politycy, którzy znają, jak ten świat jest skonstruowany i podejmują realne działania, ażeby osiągnąć taki efekt. No to jest po prostu nieprawda. Znaczy oni tylko mówią o tym, a żadnych realnych działań nie podejmują i to przecież widzimy gołym okiem. I dlatego jesteśmy między innymi krytykowani, że my nie znamy, jak aparat państwowy działa, w związku z tym nasze diagnozy są teoretyczne i oderwane od rzeczywistości. Jest akurat odwrotnie. Ta znajomość sposobu funkcjonowania aparatu państwowego ma być zasłoną dla realnej bezczynności kręgów rządowych czy opozycyjnych. To właśnie oni, powołując się na tą mistykę wiedzy, jak funkcjonuje aparat państwowy, usprawiedliwiają swoją bezczynność. Bo wtedy łatwo jest przedstawić tych, którzy chcą coś zmienić, jako oderwanych od rzeczywistości marzycieli, a sprawy nie są takie proste. No a tu jest bardzo, bardzo łatwo pewne rzeczy pokazać i udowodnić. W związku z tym, moim zdaniem, obraz jest jeszcze gorszy niźli o tym mówimy. Znaczy, cała nasza klasa polityczna realizuje strategię teatru,
na użytek wewnętrznej opinii publicznej. Udaje kogoś innego niż jest w rzeczywistości. To skoro o zewie realizmu i o takich działaniach, które faktycznie mają znaczenie mowa, to warto dla kontrastu pokazać to, co dzieje się w Azji Zachodniej. Jacek wspomniał o tym na samym początku, we wstępie, czyli o podpisaniu paktu obronnego między Arabią Saudyjską a Pakistanem. Dodajmy, że relacje między obu państwami już od lat były bliskie. Tam była bardzo zaawansowana współpraca, no ale teraz została ona sformalizowana. Mamy formalny pakt obronny między obu państwami. Przypomnijmy, Pakistan dysponuje bronią jądrową i zapisy tego paktu świadczą, czy mówią wprost o tym, że atak na jedną ze stron jest atakiem na drugą. W związku z tym to wciąga przede wszystkim Pakistan, tak? Czy czyni z Pakistanu gwaranta bezpieczeństwa wobec Arabii Saudyjskiej. I dzieje się to również, a w zasadzie równolegle do działań Islamabadu wobec Teheranu, które z kolei są, czy mają na celu pogłębienie relacji gospodarczych, ale również wojskowych, bo tutaj również mamy taki wyraźny komunikat ze strony właściwie tutaj z obu stron i irańskiej i pakistańskiej o tym, że oba państwa chcą ściślej ze sobą współpracować. Także mamy w takim szerszym ujęciu, jakie to może nieść ze sobą tutaj implikacje. Znaczy, po pierwsze, pokazuje to, że mamy do czynienia z pogłębiającą się integracją gospodarczą, ale też w sensie bezpieczeństwa w Eurazji między państwami, które które stanowią pewne regionalne ośrodki siły. To jest jakby jedna rzecz. Szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy również to pokazał, że państwa te są zainteresowane pogłębieniem tych więzi gospodarczych. Tu zresztą też warto dodać, że między Iranem i Pakistanem te rozmowy gospodarcze dotyczą między innymi systemów pogłębienia współpracy między bankami, handlu w regionalnych walutach i tak dalej. My mamy taką tendencję do patrzenia na integrację Eurazji z punktu widzenia działań Chin, natomiast my zapominamy, że na rzecz tej integracji makroekonomicznej Eurazji bardzo duży wysiłek jest wkładany ze strony monarchii arabskich w Zatoce Perskiej. Czy to te państwa odpowiadają za rosnące inwestycje w całym regionie, między innymi w Azji Środkowej czy na Kaukazie Południowym. Jeżeli sobie popatrzymy, kto dzisiaj inwestuje w Azerbejdżanie, kto dzisiaj inwestuje w Kazachstanie, w Uzbekistanie, no to zobaczymy, że to są fundusze, to są pieniądze, które właśnie płyną z państw Zatoki Perskiej. Więc tym źródłem integracji makroekonomicznej Eurazji nie są tylko Chiny. Oczywiście to po części realizuje chińskie interesy strategiczne, bo to jest kompatybilne z pewną chińską wizją tej przyszłej Eurazji. Natomiast właśnie musimy pamiętać, że tym źródłem tej integracji jest także Zatoka Perska. Wreszcie na poziomie geopolitycznym warto postawić tezę, może do dyskusji, czy te działania nie zmierzają w kierunku izolowania Izraela w sensie politycznym i gospodarczym. Przypomnijmy, że przed 7 października 2023 roku i później wydawało się, że to Iran będzie tym państwem izolowanym. Natomiast teraz coraz więcej, mam wrażenie, wskazuje na to, po tym też, co Izrael robi w Gazie, że to Izrael może być w przyszłości pariasem politycznym w regionie, który będzie się integrował, coraz ściślej współpracował na poziomie gospodarczym. Oczywiście przy wciąż różnicach interesów, różnych konfliktach i tak dalej, które sięgają wiele, wiele lat wstecz i które również trudno będzie rozwiązać. Natomiast warto z taką tezą się zmierzyć. Nasza uwaga koncentruje się siłą rzeczy na Europie, natomiast to, co dzieje się właśnie w Azji Zachodniej, czy szerzej w tej wschodniej części Eurazji, to procesy bardzo istotne. I też warto, żebyśmy na to zwracali uwagę. No i wreszcie ostatni element tego, znaczy te układy, to znaczy dążenie Arabii Saudyjskiej do takiego paktu z Pakistanem, no też pokazuje
pogodzenie się i robienie i dostosowywanie własnej polityki do zmniejszenia, nadchodzącego zmniejszenia amerykańskiej obecności w Eurazji. Co już było widać zresztą po zakończeniu przez Amerykanów misji na Morzu Czerwonym, na Morzu Arabskim w maju tego roku, kiedy wycofali się z aktywnych działań przeciwko Hutim. To przecież był wyraźny sygnał dla Arabii Saudyjskiej i to też stanowi kontekst, tak, dla tego porozumienia między Saudami a Pakistanem. Kilka uwag dosłownie moich do tej sytuacji na świeżo. Pierwsza jest taka, że wydaje mi się, że Amerykanie nie do końca byli szczęśliwi z tego uderzenia w Katarze, które wykonał Izrael i ten pakt pakistańsko-saudyjski, zobaczymy jak on w treści potem i w praktyce będzie, jak bardzo głęboki, jest tego pokłosiem. Wydaje mi się również to, że nieuchronnie pchnie to Arabię Saudyjską w kierunku Chin, dlatego że Pakistan jest i będzie coraz bardziej związany z kompleksem wojskowo-przemysłowym chińskim, co jest jasne, nie wymaga tłumaczenia. I zmieni to docelowo układ na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza, że jak donoszą, mówię, to jest świeża historia, że ten pakt nie ma ograniczeń co do środków, czyli jeżeli Pakistan jest państwem No. nuklearnym, to pojawia się co najmniej ambiguity, tak? Mhm. Czy Saudowie nie są objęci też w jakiś tam sposób nuklearnym, przynajmniej niewyjaśnioną kwestią. Zaraz Albert chce coś powiedzieć, zaraz dopuszczę, ale moment. Jeszcze chcę coś powiedzieć o Izraelu. Wydaje mi się, że zaczyna się pojawiać takie zjawisko, o którym mówiłem wcześniej. Izrael przeprowadził bodajże 6 dosyć skutecznych wojskowych wojen w ciągu ostatnich 2 lat. I ma poczucie nieograniczonej siły wojskowej, robi w Gazie co chce, prawda, zabezpieczył kwestie na kierunku syryjskim, libańskim i tak dalej. Natomiast moim zdaniem, ze względu na to, że amerykańskie ciało nie tylko odchodzi z Bliskiego Wschodu, ale nie jest postrzegane jako siła stabilizująca system, nieuchronnie nadchodzi konflikt turecko-izraelski o wpływy z Syrii, wpływy w Palestynie. I to było widać po wczorajszej wymianie korespondencyjnej między Netanyahu a Erdoganem na temat tego, czym jest Jerozolima i do kogo należy. I tutaj to jest taki przykład, dlaczego amerykańskiego prymatu nie ma. Przypomnę, że Turcja jest sojusznikiem amerykańskim i jest w NATO, a Izrael oczywiście też jest sojusznikiem amerykańskim i narasta potężny między nimi konflikt i żadne z nich nie jest popychadłem z tych państw, tak? Żadne z nich nie ma znaczącej przewagi nad drugim, jeżeli chodzi o prowadzenie wojny i na dodatek jest mnóstwo obszarów proxy, które one tę wojnę mogą prowadzić. Więc tutaj mamy do czynienia z takim zjawiskiem i ostatnie zdanie. Państwa na Bliskim Wschodzie i w Azji Zachodniej mają taką przewagę nad III Rzeczpospolitą, że żadni przedstawiciele elit tych państw nigdy nie uwierzyli w koniec historii. Turcja blisko współpracuje z Pakistanem, No również właśnie, wojskowo, to warto przypomnieć. tak. Co do tej umowy, to ja sądzę, że ona tak explicit, jak to tylko możliwe, pomijając otwarte stwierdzenie, że dotyczy to również broni jądrowej, tak naprawdę rozpościera pakistańskie rozszerzone straszenie nuklearne nad Arabią Saudyjską. To było również ujęte nie tylko w samym tekście tego porozumienia opublikowanego z okazji wizyty premiera Pakistanu w Arabii Saudyjskiej, ale też w komentarzu saudyjskich urzędników do niego, że dotyczy to wszelkich zasobów. Żeby tylko wspomnieć, no, pamiętajmy, że Arabia Saudyjska Pakistan ma współfinansowała w znacznym stopniu. First strike chyba, nie? Pakistan ma Tak. doktrynę. Wszyscy z wyjątkiem Chin mają, nie wykluczają first use. Chiny mają jako jedyne no first use, takie prawdziwe, nawet Indie mają tak naprawdę takie niepełne no first use. A Pakistan musi mieć, bo jest słabszy konwencjonalnie niż Indie, więc nie ma specjalnego wyboru, musi asymetrycznie eskalować. W każdym razie Arabia Saudyjska, Riyad finansował w znacznym, nie wiem czy w znacznym, ale w pewnym stopniu finansował na pewno program pakistański. Mówiło się nawet, że wcześniej były takie teorie, że istniała nieformalny nuclear sharing pomiędzy Pakistanem a Arabią Saudyjską, ale to można zakwalifikować jako teorie, które nie znajdowały jakiegoś mocnego poparcia, na przykład w zdolnościach Pakistanu. Też pamiętajmy, że jak Pakistan tworzył broń jądrową, to tworzył ją pod takim hasłem, że to ma być osiągnięcie całego świata islamskiego i pewien argument w rywalizacji o przywództwo świata islamskiego. Oczywiście również nieuchronna jest tutaj konstelacja, o której mówił Marek Stefan, że proliferacja broni jądrowej, alternatywnych aranżacji wobec gwarancji bezpieczeństwa USA jest nieuniknionym i nadchodzącym jak w zegarku objawem, czy symptomem tego, że państwa zaczynają dostrzegać, że Amerykanie odchodzą od prymatu
i w związku z tym odchodzą od gwarancji bezpieczeństwa i prawdopodobnie odchodzą od polityki nieproliferacji, która jest możliwa tylko wtedy, kiedy Amerykanie dają swoje gwarancje bezpieczeństwa, inaczej ona się sypnie. Nie ma takiej siły, która powstrzymałaby państwo przed dążeniem do broni jądrowej, jeżeli grozi im egzystencjalne zagrożenie. To widzę Korea Północna, widzę jedzący trawę Pakistan, widzę Izrael i tak dalej. Ale jest jeszcze jeden ciekawy fragment, a mianowicie to, że uwiarygodnienie odstraszania nuklearnego jest trudne dla Stanów Zjednoczonych, ale nie będzie też wcale łatwe dla Pakistanu. A to będzie wymagało, już pomijając techniczne zdolności, rozbudowę arsenału, wprowadzenie znacznie bardziej nie wiem, czy da się mieć bardziej destabilizującą politykę użycia broni jądrowej niż ma Pakistan. I chyba jedynym sposobem na to jest udzielanie rozszerzonego odstraszania Arabii Saudyjskiej, chociaż jej, jak sądzę, nie grozi jakieś bezpośrednie zagrożenie egzystencjalne, więc może to trochę mityguje zagrożenia z tym związane, ale Pakistańczycy będą musieli zmierzyć się z tym, że wcale nie jest łatwo uwiarygodnić z gruntu niewiarygodną groźbę, jaką jest gotowość do popełnienia samobójstwa czy zginięcia w obronie kogoś innego niż samego siebie. I to może tłumaczyć między innymi te działania wobec Iranu, uspokajające, tak? Znaczy to zaangażowanie dyplomatyczno-gospodarcze, ale także wojskowe Pakistanu wobec Iranu również może temu służyć. Znaczy właśnie, żeby zmniejszyć ewentualne zagrożenie, czy uczynić Pakistan takim czynnikiem balansującym, czynnikiem, który będzie mitygował te napięcia, tak? W Azji Zachodniej. I w tym układzie przypominały mi się te słowa, które powiedział Donald Trump. Wydaje mi się, że w Riyadzie właśnie jakieś 2-3 miesiące temu, kiedy z takim antykolonialnym przekazem, można wręcz powiedzieć, wyszedł, stwierdzając, że porządek na Bliskim Wschodzie jest najlepiej kształtowany przez same państwa, które się tam znajdują, bez ingerencji z zewnątrz, i on ogólnie przyklaskuje temu, No to proszę tej bardzo. aranżacji. I rzeczywiście po raz kolejny, po raz kolejny pokazuje, że ten świat, który tak bardzo trzymamy za nogawkę, my jako Polska, czyli świat końca historii hegemonii Stanów Zjednoczonych, tak naprawdę generował coraz więcej napięć, coraz więcej konfliktów. I być może pozbawiony go, tak samo jak pozbawiony takiej dominującej obecności Stanów Zjednoczonych na zachodnim Pacyfiku, co postuluje, jak sądzimy, Elbridge Colby, wcale nie będzie musiał degenerować w stronę wiecznych konfliktów, wiecznych wojen. Że on na pewno oznacza powrót wielkiej dyplomacji mocarstw, o czym też zresztą pisał jakiś czas temu, zresztą nawet chyba książkę na ten temat, w tym kontekście też wskazując na historyczne przykłady, napisał teraz Wes Mitchell. Ale wracając jeszcze, to oznacza, że być może, że te państwa, które są zarzewiem niestabilności w danym regionie, będą musiały być pacyfikowane, i to troszkę nawiązuje do tego, co powiedział Jacek o Izraelu, ale nawiązuje również do innego państwa, a mianowicie tego, które jest najbliższe naszym sercom, czyli Rzeczypospolitej, która będzie prawdopodobnie usilnie blokować chociażby projekty takie jak ten, o którym mówiła Sarah Wagenknecht, który jest moim zdaniem naturalnym ustawieniem fabrycznym dla Eurazji, czyli kontynuowania w pewien sposób spuścizny Stanów Zjednoczonych przez państwa globalnego południa przy zasadniczej, ale nie takiej jak Stany Zjednoczone pełniły roli Chin. Dziękuję, panowie. Marek Budzisz, Marek Stefan, Albert Świdziński, Jacek Bartosiak. Zostańcie z nami w Strategy and Future. Jak zawsze opowiadamy, jak jest. Czyli według Alberta, co Albert wymyślił kiedyś, Now You Know. Pamiętasz, Albert, jak 6 lat temu to była jak gdyby podtytuł, jak to się mówi, tak? Zawezwanie, call sign, Motto. Strategy and Future, tak? Dobrze. Dziękujemy Państwu bardzo. O organizacji poboru powszechnego w Polsce. O polskich dronach otwartych na innowacje i prywatny kapitał. Przeczytaj najnowsze raporty Strategy and Future. Wejdź na strategyandfuture.org i dołącz do nas na patronite.pl.